Cześć! Dziś poruszę temat związany z pracą fizyczną w Holandii. Dokładnie chodzi mi o branżę pracy fizycznej w Holandii, rodzaje pracy, które możemy wykonywać, ale nie chodzi mi o to, że ktoś ma na przykład wykształcenie albo wyuczony zawód i umie język niderlandzki, tylko o takie bardziej prostsze prace dla tych, którzy umieją angielski i dla tych, którzy nie umieją angielskiego. Najczęstsze branże, z którymi możemy się spotkać, jeżeli chodzi o pracę fizyczną w Holandii, to jest produkcja, logistyka i ogrodnictwo. Tych ofert jest dość sporo, jeżeli chodzi o agencje. Natomiast warto też zwrócić uwagę na to, czy posiadamy znajomość języka angielskiego, czy też nie. Ponieważ zdarzają się agencje, w których jest więcej ofert, dostępnych ofert, bądź bardziej atrakcyjnych, jeżeli chodzi o stawkę godzinową, w przypadku znajomości języka angielskiego. Czasami zdarza się tak, że agencja ma mniej ofert dla osób, które nie znają angielskiego, ale też nie ma reguły. Po prostu zaznaczam, że czasami zdarza się taka sytuacja. Jeżeli chcemy, oczywiście możemy w trakcie pobytu w Holandii nauczyć się angielskiego. Też jest taka możliwość, tak samo jak niderlandzkiego, prawda? To już oczywiście jest nasza decyzja. Druga ważna sprawa to są warunki pracy, a dokładnie temperatura w pracy, jaka występuje. Bo może się zdarzyć, że zaproponuje nam rekruter fajną ofertę, dobra stawka godzinowa, zakwaterowanie niedaleko pracy, ewentualnie musimy dojeżdżać 20-30 km, mamy kierowcę, który nas podwozi, ale jest to praca w chłodni. I może być tak, że będziemy pracowali na hali, gdzie będą 4 stopnie, albo -10, albo jeszcze inna temperatura, bądź w drugą stronę, może być za gorąco, czyli będziemy pracowali na szklarni w ogrodnictwie. I wtedy właśnie należy pamiętać o tym, co nam odpowiada. Bo ja na przykład pamiętam swoje doświadczenie miesięczne z pracy w chłodni i niedobrze to wspominam, bardzo mi się nie podobało, też było bardzo dużo ciężkich rzeczy, bo trzeba było pikować, więc absolutnie nie chciałabym jeszcze raz takiej pracy, nawet gdyby mi dali stawkę 16 euro za godzinę, bo bolał mnie też po tej pracy kręgosłup, a pracowałam tylko miesiąc. I ja osobiście uważam, że zdrowie jest ważniejsze, ponieważ im dłużej nam będzie służyło te zdrowie, tym dłużej będziemy pracować i żadne pieniądze nie są w stanie nam tego wynagrodzić. To jest moja opinia. No i pierwsza branża to jest ogrodnictwo, czyli praca przy warzywach, owocach, kwiatkach, pakowanie, pikowanie, różne czynności, które możemy wykonywać i są one wykonywane często właśnie w szklarni, więc może nam ta praca odpowiadać albo i nie. Są osoby, które cenią sobie, pasuje im po prostu ta praca, przyzwyczaili się i to jest jak najbardziej w porządku. Kolejna branża, o której opowiem, to jest produkcja. Jeżeli chodzi o produkcję, to możemy być kontrolerem jakości, pakowaczem, operatorem maszyn, więc możemy wykonywać takie czynności albo po prostu zwykłym pracownikiem fizycznym. Jeżeli chodzi o produkcję, no to ta praca nie do końca będzie dla każdego, pod tym względem, że owszem, jest ciepło, siedzimy na hali, natomiast tempo jest bardzo szybkie, bo jednak jest to zwykle linka, na której jadą produkty. Może to być na przykład ciasto albo jakieś czekoladki, które trzeba szybko pakować. I też trzeba mieć umiejętność takiej szybkiego przystosowania się i szybko trzeba się uczyć. Więc to też nie będzie praca dla kogoś, kto nie lubi takiego szybkiego tempa. I no wiadomo, że ludzie są różni. Jedni uczą się szybciej, drudzy uczą się wolniej. I nie ma w tym nic złego, po prostu każdy jest inny. Natomiast no, na produkcji wymagane jest szybkie tempo i żeby szybko się uczyć pewnych czynności. Na przykład pracuję przy produkcji rowerów. Jestem akurat jumperem, czyli osobą, która nie jest przypisana do jednego działu. Zdarza się, że gdzieś pracuję 2 tygodnie albo tydzień, a czasami miesiąc, w zależności od tego, na jakim dziale jestem potrzebna, czy na której lince. Ale no właśnie też to pamiętam, że jak zaczynałam pracę przy tej produkcji rowerów, to musiałam się szybko nauczyć wielu rzeczy, też pewnych zagadnień po angielsku. Pamiętam, że bardzo szybko, no w miarę szybko tak starałam się przyswoić to słownictwo związane z pewnymi rzeczami, jeżeli chodzi o części do rowerów i tak dalej. No i też nauczyć się pewnych schematów, jeżeli chodzi o
o przyrządzanie różnych rzeczy związanych z rowerem. Nie będę teraz o tym opowiadała. Natomiast, no tak mówię bardzo w dużym skrócie, jak to u mnie wygląda w pracy. I pamiętam, że na początku bardzo się stresowałam, no bo jednak mi zależało. Ale tak jak mówię, może to nie być praca dla każdego. Mogą być osoby, które stwierdzą, że to jest za szybko, że to jest jakiś wyzysk, że nieludzkie traktowanie albo coś takiego, bo są takie osoby, ale no po prostu to nawet nie o to chodzi, bo możesz po prostu nie lubić tej pracy, może Ci nie pasować to tempo i to jest jak najbardziej okej. Druga branża, w sensie nie druga, tylko kolejna branża, to jest logistyka. Jeżeli chodzi o logistykę, no to możemy na przykład rozładowywać kontenery. Zwykle jeżeli chodzi o rozładowywanie kontenerów, to robią to mężczyźni, ponieważ jest to jednak praca dla silnych mężczyzn. Możemy też ładować te kontenery, więc to jest typowa taka praca jednak bardziej siłowa i mogą być osoby, dla których będzie to za ciężkie i nie będą chcieli tego robić. Druga praca w tej branży to może być order picker, czyli mamy na przykład magazyn z odzieżą i klient zamawia sobie po prostu jakieś ubrania, jest zamówienie i mamy system, w którym po prostu musimy spikować dane rzeczy, które znajdują się na danych lokacjach, czyli na półkach. I my sobie zbieramy rzeczy z tych półek, które są oczywiście podpisane. Jeżeli chodzi o order pickera, to możemy mieć taki wózek, z którym jeździmy i na nim są pudła i mamy na przykład zestaw słuchawkowy, w którym do nas mówi się po polsku i my wtedy wiemy, do jakiej półki mamy podejść i który produkt wziąć. Też jest oczywiście oznaczenie tego produktu. Może też być taki system, gdzie po prostu będziemy mieli tablet, albo jakiś komputerek, albo jakiś skaner, na którym będziemy wszystko mieli napisane. Więc tak bardzo pokrótce ta praca wygląda. I jest to praca, gdzie pracujemy zwykle sami, więc mamy wózek, mamy zamówienie, pikujemy, kończymy to zamówienie, odkładamy je w dane miejsce i potem robimy kolejne zamówienie, więc w ciągu dnia robimy tych zamówień kilka. Nie jest ono tylko jedno, tylko po prostu wykonujemy kilka zamówień. Ja na przykład dość lubię tę pracę. Może dlatego, że ja jakoś nie mam dużego problemu, żeby pracować sama ze sobą, ale są osoby, którym nie będzie ta praca odpowiadała, bo będzie na przykład według nich zbyt nudna, a oni wolą taką pracę, gdzie przebywają między ludźmi i mogą sobie też trochę porozmawiać podczas pracy i lubią mieć kontakt z innymi osobami, więc niekoniecznie dla każdego taka praca order pickera będzie odpowiednia. Kolejna praca z tej branży to jest pakowanie, czyli bycie pakowaczem. Podam tutaj przykład taki po prostu z mojego życia. Te, które podaję, to są przykłady z mojego życia, bo najłatwiej jest mi po prostu zobrazować. Czyli na przykład pracujemy na magazynie i pakujemy ubrania. Znowu przykład z ubraniami. Po prostu jest tak, że stoimy na stanowisku, mamy torby, mamy na przykład torby różnej wielkości, mamy komputer i w systemie mamy napisane, że przyszła nam torba z kilkoma produktami, musimy je spakować i mamy też skaner, którym skanujemy te produkty, skanujemy torbę, do której to wkładamy i pakujemy. Mówię tak po prostu bardzo ogólnikowo, ponieważ jak gdybym miała wszystko dokładnie tłumaczyć, to bym, ten odcinek miałby chyba z 2 godziny albo więcej, więc mówię tak ogólnikowo. Natomiast warto pamiętać o tym, że my jesteśmy szkoleni do tych wszystkich czynności. Więc gdy przychodzimy do pracy, to zwykle mamy 1 lub 2 dni szkolenia i jesteśmy przygotowywani. Często jest też tak, że jeżeli czegoś nie wiemy, nie pamiętamy, są osoby, które nam pomagają, czyli współpracownicy, z którymi jesteśmy i w razie pytań mamy taką możliwość, że możemy się spytać, dopytać. Jeżeli na przykład obok nas pracuje kolega, który dłużej jest po prostu w firmie, to możemy też spytać kolegi, tak? Jak to zrobić, bo nie pamiętamy albo nie jesteśmy pewni, wolimy się dopytać, albo czy możesz mi jeszcze raz pokazać, bo często lepiej jest się zapytać, niż zrobić błąd i żeby zamówienie albo jak ja to mówię, rower, tak? Po prostu tak jak u mnie w firmie, w której pracuję, rower, tak? Żeby poszedł z jakimś uszkodzeniem do klienta, więc lepiej jest się zapytać. I to tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o
kwestie branży pracy fizycznej w Holandii. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się sporo, że wiele kwestii wyjaśniłam i dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!